Dlaczego fani Gwiezdnych Wojen późno kładą się spać? Bo czekają na powrót Jedi. Tym zacnym sucharem witamy Was w 7. już odcinku podcastu o Gwiezdnych Wojnach. Wystąpi w nim dwóch specjalistów. Jedajka Cześć wszystkim. i pszczelarz starszy Dzień dobry. oraz jeden amator, czyli skromny, acz wciąż zły ojciec. Dziś na tapet trafia, a jakżeby inaczej, powrót Jedi, 6. część gwiezdnowojennej sagi filmowej. Tradycją już jest, że rozpoczyna Jedajka, dlatego dajmy głos naszemu fachowcowi. Tak, zacznijmy od tego, od lepszych rzeczy przede wszystkim, bo o tym filmie będzie można dużo różnych i pozytywów i negatywów powiedzieć. Mój epizod numer 3 w rankingu, bardzo go lubię. Moim zdaniem z najlepszym pojedynkiem na miecze świetne w całej sadze. No, bo jak już rozmawialiśmy przy poprzednich epizodach, no nie jestem fanem piruetów, bardziej znaczenia pojedynków. Epizod, który przez pierwszy akt jest trochę przynudznawy. Nie jestem w ogóle fanem pustyń, szczególnie w Gwiezdnych Wojnach. I to są mocne słowa na człowieka, który ledwo tydzień temu wyszedł z pokazu Duny. Epizod, który dużo też przeszedł poprawek. Epizod, który otrzymał mieszane recenzje od niektórych krytyków. No ale tak to jest, jak się ma nad sobą Imperium kontratakuje, które no po prostu zmiotło. Zmiotło i w historii kinematografii, z tych takich blockbusterów i przygodowych filmów i no też ludzie mieli wysokie oczekiwania, co spotkało się z tym, że twórcy zeszli trochę z tonu, było mniej aż takiej powagi. To od razu powiem, nie nienawidzę Ewoków. Ewoki mi nie przeszkadzają w ogóle, a wiem, że dużo ludzi no, w tamtych czasach i też no, tych takich trochę starszego pokolenia no, bardzo ich nie lubi, bo to miało być łuki, ale Lucas też ogarnął, że łuki są w zaawansowaniu technologicznie, tu patrzcie na Chewbackę, a chciał jednak trochę wbić sobie szpileczki, się wbić szpilkę w cały system polityczny Stanów Zjednoczonych, prowadzoną politykę, czyli wojnę w Wietnamie, gdzie jednak chciał pokazać, jak to no, nie aż tak zaawansowany lud z pomocą właśnie rebeliantów pokonuje to złe imperium, takie no, bardziej rozwinięte technologicznie, które ma mocne maszyny, całe wojsko, no i mi się nie udaje tego podbić. Okej, ja z tym zawsze zaskakuje mnie to, że tak ludzie narzekali na te Ewoki, ale Nie, to moim zdaniem to w ogóle rozumiem, bo ludzie wyszli 3 lata wcześniej, mieli Imperium kontratakuje, mieli tą bitwę na Hoth, mieli to. No, był taki mroczniejszy trochę klimat, jakkolwiek to śmiesznie brzmi przy Gwiezdnych Wojnach, bo tak w ogóle poważnie, tutaj rebelianci zostali zniszczeni, tu każdy ucieka, dowiadujemy się, że Vader jest ojcem Luka i najpierw mam ten pierwszy akt w Powrocie Jedi z Jabbą na Tatooine i potem zaczynamy drugi i są Ewoki i w ogóle tak coś, co się dzieje i ludzie mieli z tym problem. dobrze, ja tylko z kronikarskiego obowiązku powiem, że Ewokiem, początkowo tym, który miał znaleźć Leję, miał być niejaki Paplo, a odtwarzał go ten sam aktor, który odtwarzał R2-D2, ale akurat tego dnia miał zatrucie pokarmowe i dzięki temu nam, fanom horroru, dano Karła, czyli Warwicka Davisa. To on wtedy przywitał Leję, tak więc tu tylko tyle chciałem dodać i pszczelarzu oddaję głos tobie. No cóż, ja Milwaukee, no nawet lubię. Figurkę z tego najnowszego kalendarza mam. Fajna nawet. Wicketa zamierzam kiedyś porwać na swoją wystawkę. No i nie wiem, no cóż, no, zawsze mnie bawi to, jak po prostu ten Wicket się wszystkiego boi i według mnie jeden z lepszych pościgów to jest ten, kiedy jeden z tych Ewoków kradnie, śmiga czy nim ucieka i tak prawie z niego zlatuje, że tak lata niby. No ale w końcu nie ma zbyt dużej chyba masy, więc się nie dziwię. A moje pierwsze pytanko to mniej więcej o Jabbie, o tym, jak to pan nazwał, pierwszym akcie filmu, czyli co Freepio wiedział o Jabbie. Właśnie jeśli to zależy, czy mówimy z perspektywy chronologicznej, czyli jak wychodziły filmy, czy jak wychodziły w uniwersum, bo o Jabbie to prawie każdy wiedział. Hattobie rządzili tym świadkiem przestępczym na
właśnie w galaktyce i mieli właśnie swoją strefę wpływów. Więc tak ciężko by było, gdyby nikt nie wiedział, nie znali go. W ogóle ten cały plan uratowania Hana jest troszeczkę dziwny, bo Cyfripio o niczym nie wiedział i tak trochę głupio było, że każdy został wysłany po kolei, aż w końcu przyszedł Luke. No ale dobra, no po części rozumiem, że chcieli pokazać, jakoś zebrać tych wszystkich bohaterów w pierwszym akcie i no, żeby przywrócić Harrisona Forda, który swoją drogą nie chciał już być w tym epizodzie. I dobrze, że wrócił. Według mnie. Znaczy się, tak to problem mam z tym, że Han już po drugim akcie nie ma zbytnio nic do roboty i to ludzie zauważyli, że on jest bardziej ciałem niż duszą na planie filmowym i w ogóle przy całej bitwie Endor to no ten Harrison Ford widać, że się zbytnio nie stara. No, miał za sobą filmy z Indianą Jonesem, on już był wtedy wielkim aktorem i jednak był bardziej rozpoznawalny za Indianę, o czym się no, kilka lat temu dopiero dowiedziałem, że jednak bardziej się wybił z powodu Indiana, a nie z Hanna Solo. Ale dla nas, Gwiezdnowojennych gości, raczej na pierwszym miejscu będzie Han niż Indy. Tak, to się zgodzę. No, Hanna Solo uwielbiam, więc nie będę polemizował w ogóle z tym. A jak o Hanna Solo chodzi, to ja najbardziej lubię jego strój, kiedy ma tą granatową kurteczkę. Fajnie wtedy wygląda. Czy no to Imperium Katatakuje, tam wszyscy fajnie wyglądali to. No, poza Luke'iem, bardzo lubię właśnie strój Luka z Powrotu Jedi, ten czarny, taki kultowy, z zielonym mieczem świetlnym, no bo w końcu to mój ulubiony kolor, więc no ciężko go nie lubić. No, strój też najlepszy według mnie. Mieczyk też. No, fajnie, no. Szkoda, że Vader nie docenił, jakie fajne ma zdolności i nie został mechanikiem. Z mieczem jest o tyle ciekawy, że on miał być niebieski na początku i to widać w pierwszych teaserach Powrotu Jedi. Dopiero później twórcy to tak w miarę na szybko zmienili, żeby się nie nakładał z innymi efektami specjalnymi. To dobrze, że zielony, bo oficjalnie ogłaszam, że mi bardziej się podoba zielony niż niebieski z czarnym strojem. Tak, ja w ogóle nie jestem aż takim fanem niebieskich mieczy świetnych. Zawsze ten jednak zielony. To ja muszę spytać, skoro już przy tych mieczach świetnych jesteśmy, czy mi się tylko wydawało, czy Luke miał w tym odcinku większy miecz, dłuższy? Znaczy miecze się różnią budową. No bo właśnie Całe miałem on takie był wrażenie, że on jest troszeczkę inny. zbliżony do Obi-Wanowego. Czyli niektóre wyglądu. mogą być chudsze, niektóre grubsze, niektóre dłuższe, niektóre krótsze, Tak, jak u Jedy. niektóre większe, na przykład jak Kylo Rena. Niektórzy nawet mieli takie ogromne właśnie jak Maul miał podwójne, przecież miał bardzo długi miecz i zanim odpalił ten drugi na Naboo, to właśnie na Tatooine jak walczył z Qui-Gonem, to machał tym takim długim prawie kijem. Co jeszcze wtedy ludzie nie wiedzieli, co się stanie w trzecim akcie filmu i gdy odpali ten drugi, to no jednak wtedy ludzie zmilczą, miał takie długie, żeby łatwiej było go obsłużyć w walce. To ja spytam o coś innego na przykład. I tak przeskoczę już 500 odcinków dalej. Dlaczego nie na końcu palą Vadera? Qui-Gona też palili. To pewnie jakaś tradycja Jedi. I In Universe to czy jeden z rytuałów Jedi. No tak, ale on Żeby chyba nie rozpalić został ciało. przywrócony, że tak się wyrażę, do zakonu. To jest grząski temat, jeśli chodzi o ducha Anakina, bo i w ogóle całe to poświęcenie Vadera, bo jeśli traktujemy pokonanie Palpatina i na potrzeby tego odcinka nie rozmawiamy na razie o dziewiątce, błagam, to no Anakin wrócił tym swoim czynem i to nie zrobił czynem jako wybraniec, bo też nie jestem jakimś fanem tej przepowiedni, tylko bardziej to zrobił dla Luka, dla swojego syna, poświęcił się i zrobił coś dobrego. Dobrze, to teraz pszczelarzu weź ty z pytaniem, bo widzę, że wyrywnyś, cieszę się. No cóż, no bo po prostu jest w internecie multum memów, na przykład to Hello There i tak dalej. A jest jakiś mem z 6. części? O, i Setrap jest najsłynniejszy z Akbarem. No to akurat wiem, ale jakieś inne są? No, śmiech Palpatina, każdy w sumie tekst Iana McDiarmida, Ewoki, Jabnap przecież Ewoków i to, że no, jedzą szturmowców, co widzimy pod koniec, że jednak bawią się tymi hełmami. No, to Ewoki było śmieszne. grając na perkusji. Yy,
Jabba jest przecież też mam ogromny Rancor, jak Luke pokonuje właśnie Rancorna. No i nie oszukujmy się, tu podpadnę paru fanom, Boba Fett też jest memem. Ja wiem, że on ma masę książek, są komiksy o nim, są gry, on pojawia się w grach, pojawia się w słuchowiskach, ale jego czas ekranowy w epizodzie 6 kończy się na tym, że stoi, patrzy i ślepy Han Solo wali w jego jetpack kijem i on krzyczy spadając w otchłań właśnie z Sarlaka. No to właśnie tak I naprawdę jest mniej więcej mem, dość śmieszny nawet. że właśnie Boba Fett jedyne co robi w tych epizodach, ale to jest, można wymieniać wiele przykładów postaci z Gwiezdnych Wojen, gdzie są tylko na chwilę w filmach czy w serialach, a potem mają ogromną, rozbudowaną historię. Okej. W poprzednim odcinku tam pan mówił, że jakieś dziury fabularne są w powrocie Jedi, czy coś tam. Pamięta pan jakieś? Czy coś? Tego jest trochę, na przykład, no, jakby to opisać. Nie tyle dziury fabularne, co widać bardzo duże przepisywanie scenariusza i widać to na przykład na przykładzie tym, że film miał się zakończyć, że Luke Skywalker zahakła dachem i mówi, że on jest Vaderem. Na szczęście bardzo szybko to wypisali. Co do dziur fabularnych, no to cała akcja z ratowaniem Hanna Solo, że jednak wysyłanie po kolei każdego i C-3PO, który no skończył jak skończył i R2-D2, że mogli od razu wyskoczyć. I pierwsze na przykład, co Luke robi, gdy stoi nad przepaścią właśnie do Rancorna, sięga mocą po miecz, zamiast krzyknąć Dartu, żeby mu rzucił miecz świetlny i on próbował chwytać mocą i, nie wiem, zastrzelić Jabbę. No z takich dziur, no to kolejna niekompetencja Imperium. To, że nie są w stanie sobie poradzić. Wiem, że to jest fragment fantastyki i dobrzy muszą wygrać. I to jest ten mała grupka, mała, no rebelianci zjednoczeni walczą właśnie z dużym imperium, bo jakby chcieli, to by od razu ich zniszczyli. Może się lenili, mieli jakieś wakaty czy coś i teraz zły ojciec chciał coś powiedzieć. Znaczy, ja chciałem, Się to też część, że Palpatine chciał zademonstrować Gwiazdę Śmierci. Drugą, o którą też ludzie mieli wtedy problem. ja chciałem już tylko na sekundę wrócić, jak to Luke miał zostać nowym Vaderem, czyli de facto miał Znaczy, być... jedna z zakończeń takich miało być, że właśnie Luke zakłada hełm Vadera i mówi, ja jestem Vader. Na szczęście to szybko wyrzucano. To jest akurat kwestia scenariuszy głównie w oryginalnej trylogii, ale nie tylko. O czym później też będziemy rozmawiać przy okazji sequeli, już rozmawiamy prequeli. To scenariusze są bardzo często przepisywane. Na przykład pojedynek Luka z Vaderem u Palpatina miało się dzieć w tak zwanym wtedy mieście imperialnym, jeszcze to nie kursant takie, i to mieli walczyć na wulkanicznym takim tunelu, jaskini. Mustafar tak jakby. Tak, właśnie stąd też ściągnięto właśnie pomysł wzięcia właśnie i przenieśli tak jakby ten pojedynek, scenarię pojedynku Luka z Vaderem właśnie na planetę Mustafar. No, nie oszukujmy się też, no, to były lata 80., więc były jakieś ograniczenia technologiczne. Ograniczenia ograniczeniami, ale czemu właściwie, bo to też się ja muszę spytać, to jest powrót Jedi, a nie zemsta Jedi, bo to jest ta jedna z tych nielicznych informacji, które jeszcze posiadam na temat tego filmu. Tak, były plakaty nawet teaserowe, że zemsta Jedi, ale Lucas stwierdził, że Jedi się nie mszczą i to nie jest takie odpowiednie dla nich i stwierdził, że powrót będzie dobry. Tym bardziej, że powrót ma no, dużo znaczeń. Powrót Luka i no, tworzy pokonanie tych wszystkich złych i no, wielki powrót Jedi, czy powrót Jedi jako Anakina Skywalkera. A ta Leia, w sumie tata już ciągle mnie zadręczał, że to pytanie nie ma sensu, ale i tak zapytam. To gdyby Leia w tym przebraniu Banszucha rzuciła w Jabbę detonatorem, to coś by się zmieniło w historii? Straciliby ich szybko. Nie byłoby ani C-3PO, ani Artu, ani Chewbacki, ani właśnie W sensie Lei. Artu i Freepio by mogli przeżyć, bo przecież raczej nie podejrzewali, że Leia i Chewie są Się ich zależy, kumplami. jaki zasięg miał detonator. Czy był to miałby być duży wybuch, czy mały. W ogóle, tak patrząc na to z perspektywy i ten cały pierwszy akt jest o tyle też dziwny, że Hanowi w sumie nic się nie dzieje. On sobie tam na razie spokojnie zdobi te ściany pałacu i bardziej, no, bohaterowie mogliby się skupić na pokonaniu
właśnie Imperium, a potem wzięciu się za Hanna Solo, a tak to no, przywrócili Hana i no, potem był problem scenariuszowy, o czym też Harrison Ford znowu namawiał, żeby się pozbyć Hanna Solo. A to leniwy normalnie aktor. No w końcu się udało, ale i też nie, bo jednak pieniądze nie śmierdzą i pojawił się w 9. epizodzie. Skoro dalej przy tobie jesteśmy, to gdy tam Luke wpadł do Rancora, to ten Rancor był pacynką, robotem, czy jak? Wszystkim po trochu, zależy, też była i pacynka, i właśnie zmechanizowany. Części miał niektóre, na przykład no jak podnosił Luka ręką. To jest w ogóle też jedno z większych takich osiągnięć, no bo no, są lata 80. Tak pełny, i to też było osiągnięcie, pełna taka postać CGI, to bodajże był rycerz z witrażu z młodego Sherlocka z 85 dopiero, więc to jeszcze było trochę czasu, zanim doszło do takich przełomów wielkich technologicznych. I to nadal było no, nacisk na praktyczne efekty. Więc zrobienie takiej sceny to też wiele kosztowało, no ale robi wrażenie, no aż tak się nie zestarzało. A i wracając do Rancora jeszcze raz, to jak nazywał się ten opiekun? Kurczę, miałem to na drugim końcu języka. To chyba był Malakili. A w czym się pojawia? W sensie jest bardziej rozszerzona jako postać. Nie ma go aż tyle, bo jednak pojawia się na tych kartach jakiś, jest wspomniany w książkach też chwilowo, w tych i starokanonicznych, i w nowokanonicznych. No i też w grach Lego, dlatego gdzie są rzucane właśnie te nazwy tych obcych i człowiek jak tak długo nie siedzi, to widzi w grach jakąś postać i dopiero poznaje jej imię i nazwisko. I jaką cenę Jabba wyznaczył za Chewiego? Bo tam Znaczy- mówił, że nareszcie złapaliśmy chyba wielkiego Chewbackę, Na a pewno tak duży, bo jednak no, Chewie był też no, pierwszym oficerem na pokładzie Sokoła. Gdy Han Solo był właśnie kapitanem, no to jednak trochę narozrabiali, no to jednak Sokół był bardzo słynny, no i Chewie też zarabiał jakoś, no jednak wojowniczy łuki, tym bardziej, że to ta rasa cała łukich jest bardzo wojownicza i no wiadomo, że są silni. No to dorwanie pierwszego oficera i Hana Solo to robi wrażenie dla samego świadka przestępczego, co mogłoby ułatwić i utrzymać pozycję Jabby właśnie w całym świadku przestępczym. A co by Jabba wtedy robił z Chewiem? Torturował go, czy po prostu by ogłosił, że złapał tych zdrajców, czy coś? Zależy, pewnie by go więził, bo jednak no, nie nastawiłby przeciwko Hanowi Solo. Swoje właśnie czuje go i samo to, że go ma w niewoli. Pewnie wykorzystywałby go na jakichś walkach na arenie, czy właśnie z Rancornem i nic poza tym. Ale samo to, żeby go miał, by coś znaczyło w galaktyce. Z Rancornem to nawet on chyba nie miałby zbyt dużych szans, pewnie by zdechł raczej. Znaczy się no... Zginął, bo to jednak nie jest zwierzę mysza. Chewie jest pomysłowy wbrew pozorom. To nie jest aż tak groźny zwierzę. To jest też potulny misia. No cóż, no w sumie mógł paść na jakiś pomysł typu, nie wiem, no, Wierny, pomysłowy i też kłócił się z Hanem o hipernapęd i o naprawę statku w Imperium kontratakuje, więc się zna na wszystkim. no pamiętam, nawet śmieszne to było. I każdy chce się w sumie przytulić do Chewiego, co widać też w materiałach zakulisowych, nie tylko właśnie oryginalnej trylogii, ale też przy sequelach i przy prequelach, że jednak no, przytulenie się do futrzastego kostiumu to musi być na pewno fajne uczucie. Fajnie. Może kiedyś też tak zrobię, o ile będzie szansa. A jak Frank Oz zrobił ten zmęczony głos Jody? Po prostu jakoś zmienił ale ja już stary, czy jakoś tam... Znaczy tak, no to jest też między innymi lalkarz, więc łatwiej byłoby mi się wczuć w zmęczonego Jodę. Okej, dobrze rozumiem. A zdobycie tego reaktora, informacji o tym reaktorze z drugiej Gwiazdy Śmierci zostało opisane w jakiejś książce, czy po prostu tak zdobyli i tyle? W legendach tak. W legendach dorwali to właśnie, bo to wielu botan zginęło, żeby przynieść tę informację i o botanach wiemy bardzo dużo, że to byli bardzo dobrzy szpiedzy w sojuszu. No właśnie chciałem zapytać, kto to ci botanie. To jest taka rasa, tak jakby też futrzastych obcych w legendach. W kanonie nie znamy ich wyglądu.
I ciągle się męczymy w sumie, bo fani to już ile jest? 10 lat zaraz minie? Od przeniesienia starego Expanded Universe do Legend i do dzisiaj nie wiemy jak wygląda, bo jak wyglądają botanie w kanonie, ale pewnie w końcu przeniosą ich z wyglądu. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ja tu muszę wrócić na chwilę do Jody, bo mówiliśmy o tym już w poprzednich odcinkach, ale to co? Umarł przez te pytania, także już nie mógł zdzierżyć. Zmęczył się człowiek. Tym bardziej, że no już sam mówi, że szkolenie Luka już nie jest potrzebne. A ile się szkolił na Dagoba, no. Więc No na właśnie. na potrzeby fabuły Luke był wyszkolony, no zmienił się też trochę, chociaż nie do końca, o czym pewnie też będziemy rozmawiać przy pojedynku z Vaderem. A skąd rebelianci mieli wahadłowiec? Ukradli i już tak potajemnie, czy jakoś Tak, to... to akurat nie jest nic nowego w uniwersum, że zawsze albo ginie jakiś strój szturmowca i się przybiera, albo jakiś TIE Fighter, albo jakiś okręt. No, z okrętami Albo wiem, się nie byłby przebiera w problem. Gwieździe Śmierci. Znaczy się, to nie jest aż takie trudne dorwać taki okręt. No wiadomo, jest trudno, bo trzeba jednak jakoś go zdobyć. Trudniejsze jest posiadanie kodów bezpieczeństwa i przepustek, które byłyby aktualne, o czym potem właśnie admirał Piet wspomina, że kod jest przestarzały, ale Vader mówi, żeby ich przepuścić. Wiem dlaczego Vader, bo go wyczuł Luka i całą No to ekipę tam wtedy. było, że niby kod jest starszy, ale uznawany, coś No takiego. tak, więc dorwanie statku połowa sukcesu to jest łatwiejsza część wbrew pozorom, gorzej z kodami, no, które się zmieniają i są ciągle aktualizowane, żeby nikt nieproszony się do nich nie dorwał. Okej, a jak Vader chciał się rozprawić z tym wahadłowcem? Ostatecznie tak naprawdę nic z nim nie zrobił, po prostu czekał sobie Nie, na Luka. był tam potrzebny Luke, żeby go przyprowadzić, więc nic by nie zrobił. Jakby nie było Luka, to pewnie by go zniszczyli. No tak po prostu wycelowali i już po sprawie. No tak. A czemu, gdy chłopaki i droidy już na Endorze wpadli w tą pułapkę przez Chewie'ego, to Luke musiał prosić Hana o pomoc, żeby dał mu miecz świetny zamiast go przywołać mocą. Bo ciężko też raz skupienie, bo jednak Luke nie był aż tak wyszkolonym, więc ciężej by mu się pewnie było dorwać mocą do miecza w takiej sytuacji, a poza tym Han pewnie miał bliżej rękę i łatwiej byłoby mu podać. A skoro już o Hanie mowa, to co by było, gdyby Han zabił tego chyba króla Ewoków? No pewnie by ich zjedli. No, albo by ich załatwili, sam nie wiem. Wszystkim by pewnie rady nie dali, bo jednak Ewoki to była duża w miarę społecznie, w końcu im pomogli pokonać Imperium. No, okazało się, że są liczniejsi niż się wydawało. I liczyłem i dalej mnie to dziwi, że podczas tej bitwy, przynajmniej sfilmowanej, pokazali tylko śmierć 2 Ewoków. Więc nie wiem, czy faktycznie tylko 2 zginęła, czy więcej, ale nie chciało mi się pokazywać, żeby nie robić smutnego tonu. Pewnie więcej, ale nie chcieli też wejść w brutalność, bo no jednak filmy są dla każdego przedziału wiekowego i żeby nie wystraszyć. No tak, ale cóż tam raz było pokazane, że ten jeden, że 2 Ewoków dostała i drugi chyba płakał nad tym drugim, który zginął. I wbrew pozorom to jest smutna śmierć, jak ten Ewok mruczy nad nim, a on się nie rusza. Ale halo, właśnie tak pszczelarzu mówisz, tak jakby to tobie nie było przykro, a wczoraj podczas oglądania sam zwracałeś uwagę, że to bardzo smutna scena. No tak. Więc to nie jest tak, że teraz wiesz, nagle teraz się zastanawiasz. Wczoraj było widać, że ta scena na ciebie mocno oddziaływała, prawda? Chociaż z takich akcji Ewoków to pszczelarz opowiadał o porwaniu ścigacza, ale bardziej mnie śmieszy, jak przyjmują AT-ST i te Ewoki się śmieją razem z Chewbacą, jak strzelają do wszystkich imperialnych. Ale to było też trochę śmieszne, gdy na przykład zaczepiali sznurem i się trzymali o to, albo tymi kamieniami uderzali w te AT-ST. No przyzwyczaili się do obecności Imperium, więc mieli pewnie masę innych pomysłów, jak pokonać. Katapulty były fajne, szkoda, że nie zadziałały, ale mogli to robić we szturmowców, byłoby bardziej efektownie. No racja. No dlatego też był sojusz rebeliantów, którzy mieli blastery. No, a kim takim Fripio był w tej religii Ewoków? Był jakimś najważniejszym bogiem, czy po prostu jakimś bogiem i tyle? To jest najprostsze rozwiązanie, świecił się. Był złoty.
I to tak działa. Aha, że kto złoty, ten ważny. Nasi jak widzą coś świecącego, to pewnie myślą, że Bóg spadł ze słońca i no, zaczęli mu oddawać cześć. Ale to też tak samo działa na dzieci, no. Pokaże się coś świecącego, to też takie oczy robią. Tak samo, no, zwierzaki, małpki, tak samo. Okej, a pozytywnie i może nawet trochę zabawnie kończąc temat Ewoków, przynajmniej na razie, to gdy oglądaliśmy to nagranie i Pszczelarz Młodszy zobaczył Wicketa, to no, nie krzyknął, ale głośniej powiedział, to ten, którego mamy na piżamach. Tak, bo przyznaję się tutaj niewychowawczo, że nad młodszym było trudno zapanować i co jakiś czas wkraczał i przerywał nam seans, ale jak zobaczył Wicketa, to się bardzo ucieszył, bo właśnie chłopaki mają go obaj na piżamkach. No i w sumie też taki był jeden z celów Ewoków. A przy okazji zapytał też od razu, czy to ten, którego mam jako Lego. Nie, Dobra. no rację, ja akurat muszę się przyznać, że Ewoka złego żadnego nie mam. Jeszcze nie miałem tego zaszczytu. Cóż, mnie trochę smuci, że Wicket był tak naprawdę w tym jednym zestawie dla trochę młodszych, ale ewentualnie można go kupić pszczelarzowi młodszemu i się powymieniamy chopkami. Kiedyś było go bardzo dużo, to pamiętam, w zestawach. O, ja właśnie kiedyś znalazłem za chyba 600 albo 400 ileś taką wielką wioskę Ewoków. Nie, Bardzo na ładna. pewno wiem, to pewnie dolarów. A to może dolarów. Nie Na wiem, nie pewno patrzyłem nie wtedy, złotych, byłem wtedy kurczę. mały. Cała wioska jest droga, ale wiem, o której mówisz. No tylko ja nie wiem, o Jest czym tam mówicie. też taki ten tron, na którym niosą Freepio i Leia w tym ubraniu. Tak, to jest i chyba jest tam taki też część szturmowców, bo to jest kilka drzew połączonych właśnie w taki kompleks małej wioski. Chyba tak, no. Dobrze, panowie, wróćcie na tory. Ja może spytam, bo tam zanim będziecie omawiali całą walkę, to chciałem zapytać, dlaczego Palpatine się nie uratował, bo to jest coś, czego ja nie rozumiałem z kolei. A ja ci mówiłem, że wytłumaczyli to tak, że nie było. Nie uratował. Mówimy z istnieniem sequeli, czy nie? No, teoretycznie nie, no tak jak ktoś pierwszy raz widział, nie wiedząc, że on tam powróci, tylko dlaczego on po prostu no, nie wyratował się wpadając do tej dziury, no bo będąc No, tak potężnym. Nie było aż takich bramek i tam widać, że zbudowanie wielkiej takiej przepaści z windą nie jest dobrym pomysłem. No i też kwestia fantazy, bo no, zauważmy, że to jest jednak wieża szalonego czarodzieja, czarnoksiężnika, który strzela magią, piorunami, bo widzimy pioruny właśnie na ekranie, no i kwestią było go pokonać, jak każdego czarnoksiężnika w baśni. Okej, przyjmuję to wytłumaczenie. A to, co się stało później w legendach i co się później stało w kanonie, to już inna sprawa. No cóż, no. Mogli zakończyć na 6, ale im się nie chciało, niestety. Znaczy się chciało, czy się nie chciało, no ludzie chcieli się podowiadywać. Większą rękę mieli twórcy starego kanonu legend, bo nie było filmów. Się Lucas planował, o czym pewnie później będziemy rozmawiać, miał zarys, ale jednak mogli bardziej poprowadzić te postacie. Więc to, czy się epizod skończył na 6, czy nie, to... Ja bym się cieszył, gdyby istniała tylko oryginalna trylogia i nikt by na tym nie stracił. No, Ale byłoby jako, że nawet są nieźle. inne filmy, to ja się cieszę, że innym się podobają, czy prequele, czy sequele. Jeśli ktoś czerpie z tego przyjemność, to nie jest to mój interes. Niech się bawi. W końcu to jest marka dla wszystkich. No tak. A gdy Luke powiedział Lei, że jest jego siostrą, to czemu Leia nie zapytała, tylko po prostu, aha, okej, kumam. Kwestia scenariusza. To jest kwestia Lei, że w ogóle to przyjęła tak... I w ogóle jest jeszcze kwestia matki Lei, gdy wspomina. To też potem zostało tak retkonowane, że mówiła o żonie właśnie Baila Organy, a nie o Padme. A czemu nie? Bo potem, jak widzimy, Lukas przypomniał sobie po po Mrocznym Widmie Ataku Klonów, że wypadałoby to jakoś połączyć z oryginalną trylogią i został mu tak praktycznie jeden film i zaczął to szybko robić i no i widać, że Padme zmarła przy porodzie. Potem oczywiście było tak dopowiadane i dyskutowanie, że ja nie wiem, pamiętała
jak Padme była w ciąży i przez to pamięta, że była smutna. No nie. Jak Luke dał się złapać tym imperialnym gościom? Po prostu do nich podszedł i powiedział, jestem rebeliantem, poddaję się, czy... Tak. W skrócie pewnie o to mu chodziło. Żeby się poddać i spotkać się z Vaderem. No i mu się udało. A czemu wahadłowiec Vadera wylądował tam wieczorem, kiedy brali Luke'a, a wystartował rano? Dosłownie chwilę zanim mu Wicket, Ewoki i cała reszta rebeliantów zaatakowali bazę. Pewnie rozmowa była strasznie niekomfortowa, jak tam siedzieli przez tyle godzin. Znaczy to kwestia tego, żeby bitwa była w dzień. No tak, no ale odlecieć i tak wieczorem mogli. No tak, ale no musieliby się szybko spotkać wtedy z Imperatorem. A no w sumie z tej perspektywy na to nie spojrzałem. No do kantyny na Gwieździe Śmierci by go nie zabrać, byłoby trochę niekomfortowo tak jeść z ojcem. Albo nie wiem, gdzieś by musieli poczekać, posiedzieć sami. Widać, że sama rozmowa im się tak nie kleiła wtedy na Endorze. No niezbyt. A czy według pana też by było tak, że gdyby tak naprawdę Vader nie obronił Imperatora, gdy Luke włączył miecz świetlny i chciał w niego walnąć, to tak naprawdę Impa by został zabity i Luke by był złolem? Prawdopodobnie tak, bo o to chodziło Imperatorowi, żeby Luke go pokonał, albo żeby wystawić na próbę Vadera, czy jednak jest mu przydatny. No i tak naprawdę obaj się sprawdzili. No tak. A czemu Vader dyszał podczas odcięcia ręki? Kiedy Luke mu odciął, kiedy już walczył z samą agresją? Kwestia zmęczenia. To jest też, że jednak to był dla niego duży wysiłek, no bo ile lat minęło i ilu Jedi spotkał po drodze. Jednego starucha. No właśnie, więc to nie tak, że on no się na początku, jak był w tej zbroi, ten spotykał tych Jedi trochę, a już po tylu latach to każdy wysiłek mógłby być tym wyzwaniem. Tym bardziej, że był okaleczony bardzo i utrzymywał się właśnie w aparaturze do oddychania. A tak samo jak w Holiday Special, ta kabina z Sokoła była zrobiona na potrzeby filmu, czy Sokół znowu był miniaturką? Nie, Sokół też był zrobiony. Jest cała właśnie scena wycięta, gdzie rebelianci też biorą właśnie, zajmują stanowiska na tych działkach i wspierają Lando właśnie z ostrzeliwaniem imperialnych jednostek. Szkoda, że tego nie zrobili. Znaczy jest dużo scen wyciętych, można to znaleźć w internecie. Jak na przykład cały rozwój tego Moffa, który tam spowiada się Vaderowi na początku z budowy Gwiazdy Śmierci. Moff Gideon jest bardzo w miarę rozwinięty, tam jest trochę kilka minut materiału. Tak samo jak oficer Sojuszu Rebeliantów Krix Madin, czyli ten taki rudy aktor z doklejoną brodą, taką dziwną, to siedzi właśnie na okręcie Mon Calamari. Sam opowiadał, że kilka dni siedział na planie i właśnie krzyczał ognia, strzelać tu, strzelać tam. No i nie trafił w końcu do finalnego filmu. Szkoda go. Czy ja wiem, mamy Akbara. No, w sumie racja. On jest lepszy. A tak, bo mnie to zawsze zastanawia, że tak naprawdę skoro Lucas miał w planie dalsze filmy, to czemu na koniec 6. części dał taką wesołą melodię, że niby już wszystko się skończyło, a wszyscy będą żyć długo i szczęśliwie jak w baśni. Znaczy się zależy, bo są różne wersje. W pierwotnej wersji mieliśmy ten śpiew Ewoków, Yabnap. Potem mieliśmy ten właśnie Victory Celebration i George miał pomysł, żeby zrobić sequele i zrobić też prequele, bo był ograniczony technologicznie, żeby to wszystko wprowadzić. Tylko, że George ma to do siebie i to też nie jest zarzut, że często zmieniał zdanie i raz chciał robić te kontynuacje, raz nie chciał, tak zmieniał. I no, wyszło jak wyszło, że w końcu wyszły prequele, ludzie go zjechali za to. Wyszły Wojny Klonów, ludzie go zjechali za to. Wydał też film, wyreżyserował jeden wojenny, też był no, recenzenci go zniszczyli. W końcu to sprzedał, bo miał dosyć. Ale miał wstępną wersję scenariusza, który o ile Disney wyrzucił większość tego, co przygotował, to kilka elementów przeszło. A czemu za Wojny Klonów go tam, no... Znaczy się, to jest kwestia, że George stworzył serial z Filonim i Wojny Klonów były już rozbudowane w książkach, komiksach i grach i te animowane Wojny Klonów nadpisywały wszystko, na przykład pokojowych Mandalorian i fanom się to bardzo nie spodobało. Tak, to jest jeden z przykładów. Tak bardzo
ja to mówię w cudzysłowie, bo go po prostu, no, były dymy, totalne były dymy w fandomie, gdy pokazali właśnie ten wojowniczy lud i nagle są pacyfistami mieszkającymi w takich miastach z kopułami i w ogóle im się nie rwie do walki. I jak George właśnie zauważył, że no w końcu wszyscy jadą, słusznie czy niesłusznie, moim zdaniem to było bardzo przegięcie, bo jednak no to były jego filmy, tak czy inaczej. I to, że no sequele dostaliśmy, jakie dostaliśmy, to jest jeden ze czynników, że no Lucas miał dosyć, sprzedał to, no i tak to by pewnie zrobił, chociaż te jego sequele też były ciekawe. Jest kilka jednak wersji, na przykład chciał zrobić, żeby Leia była wybrańcem, a nie Anakin. No, tylko że ciągle w tych prequelach mówili, że chłopiec jest wybrańcem, więc... Tak, ale no tak jak mówiłem, Lucas często zmienia zdanie, tak samo jak Moc dopisał midi-chloriany, do Mocy dopisał właśnie midi-chloriany, tak samo zmieniał często zdanie co do postaci, kto gdzieś się spotkał, przecież przypominam Chewbacca stojący obok Jody, a potem mam w 4. epizodzie Hana, który mówi, że nie wierzy w moc, a Chewie mógł go szturchnąć i powiedział, że był obok jednego z największych generałów w historii wojen klonów, bo jednak Yoda miał doświadczenie wojenne. No, ale cóż, wtedy jeszcze prequelów nie było i zakładał, że to się pewnie nie powiedzie czy coś, więc to też może być Tak, tego no wina. dlatego no, George był jaki był pomysłowy, tego mu nie zarzucę. W ogóle o tym, co się działo z Gwiezdnymi Wojnami po premierze Zemsty Sithów, aż do wykupienia przez Disneya i jakie były reakcje w ogóle na te filmy i na wszystko, może w ogóle oddzielny odcinek nakręcić. Rozumiem. Może spróbujemy, a ja chciałem tak spytać, kiedy przejdziecie do tej walki, bo ja cały czas czekam. No to ja tu zachęcam pszczelarzem od starszego. No cóż, swoje pytania o walce tak powiedziałem, ale tak w sumie, bo zawsze mnie to zastanawia, że Vader tak naprawdę jest jednym z nielicznych, który rzucił mieczem w filmach. Tak, to przyznam. A to jeszcze się spytam, która walka jest twoją ulubioną w sadze? No Bo cóż, nie oszukujmy się, no w sequelach te pojedynki na miecze świetlne, no nie za to lubię tę część, przynajmniej 8 i 7 nie lubię właśnie aż tak tylko za pojedynki na miecze świetlne. W sumie w 8 w ogóle tego nie było, ale to swoją drogą. No, ale tak wolę cię spać, że jesteśmy właśnie przy 6 epizodzie, no bo jednak tam 6 filmów to i za te pojedynki są najczęściej wspominane w rankingach. cóż, nie licząc Jody kontra Artu, to no, chyba ta walka. A nie Grievous, bo tak kiedyś o Grievousie chyba też, czy mi się teraz wydaje. Nie, ci się wydaje, bo wtedy mówiłem o grzywce, może z tym ci się myli. A okej, przepraszam. A tak to na pierwszym to chyba ta bitwa, bo w ogóle 3 bitwy w jednej i fajnie to jest pokazane i tak dalej. Ale tak na miecze to raczej też ta a tak bez mieczy to Joda kontra Artu. No mnie właśnie jeśli chodzi o rankingi pojedynków, to też jest jedna z rebeliantów, ale tu zgaduję, że jeszcze nie oglądaliście rebeliantów. Nie, Rebeliantów jeszcze nie. Niedawno zacząłem ten 3. sezon Wojen Klonów, więc na razie tylko to. Ludzie będą wiedzieli, który pojedynek na miecze świetne uwielbiam. To mówię z późniejszych sezonów. Tam się chyba Pust- kiedyś ten Kanan i Ezra walczyli z Darthem Vaderem, nie wiem, coś takiego chyba. To nie, na pustyni i wszyscy już się będą domyślać, żeby to nie spoilerować. To nie wiem. Ale to nie jest najlepszy moim zdaniem, najlepszy właśnie jest ten z 6 epizodu i też no lubię pojedynek w 5 części. No o tym pojedynku można dużo mówić. Na przykład, że Luke jest impulsywny i wyrzucił ten miecz. Luke się ciągle zachowywał impulsywnie, przy każdym epizodzie był narwany i pomyślał myśli Luke dopiero po tym, co zrobił. Że ogarnął, że no zauważył te druty na ręce pozostałości ręki Vadera i stwierdził, no przesadził i wyrzuca ten miecz i mówi Palpatinowi, że przegrał i że jest Jedi jak jego ojciec kiedyś. W ogóle jeden z lepszych cytatów w sadze. No tak, a poza tym ja bo zawsze mnie to zastanawia i ciągle sobie przy oglądaniu 6. części to uświadamiam, że tak naprawdę ciągle Luke też w ostatnim Jedi miał niebieski, dlatego że bardzo możliwe, że chodzi o to, że zielony wyrzucił i wybuchł razem z Gwiazdą Śmierci. Znaczy się nie, zielony miecz miał potem w ostatnim Jedi. To jest jego ten główny miecz. Nie widziałem go. Potem miał przy flashbackach z Kylo Renem. Chciał Bena
że chciałby nas zabić, to będziemy dyskutować przy 8, bo ludzie tam było 3 flashbacki z tym, a ludzie pamiętają tylko ten z historii Bena, gdzie Luke go chciał zabić, albo jeszcze 2 flashbacki. I o efekcie Rashomona będziemy rozmawiać właśnie przy 8 epizodzie. Okej, a Zły Ojcu, twoja walka jaka jest ulubiona, o ile jakieś pamiętasz? Z samym sobą by to obejrzeć po raz kolejny z tobą, bo to powiem ci, jak patrzę wtedy nie na film, a na ciebie. Tak jak wczoraj, bo przeżywasz go tak bardzo, że no trudno się skupić wtedy na seansie, bo widzę, że żyjesz tym. Więc nie, no tak, ale już tak całkiem poważnie. Nie wiem, no każda była jakaś inna tak naprawdę dla mnie, ale wiem, że zaskoczyła mnie chyba ta walka już z sequeli, gdy Kylo się bił z Rey, dobrze mówię? Nie była to dla mnie jakaś najładniejsza walka, ale tak zaskoczył mnie jej tak się pomysł. dopytał, w którym epizodzie? No cóż, babka, która nigdy nie trzymała miecza, nagle wygrywa z drugim. Staram się przypomnieć, to był chyba w ostatnim. A padał tam śnieg? Jejku, no chodzi mi o to, jak on tak walczył w tym lesie. W lesie? No jeśli w lesie, to w siódemka. To w Siódemce to może Bo właśnie. wtedy on był ranny przez Chewbacca. I tak dalej. Klepał się w tą ranę, pamiętasz? Możliwe, no tylko chodziło mi o to, że tak zaskakująco to tak był przeprowadzony, ale jeśli chodzi no, o to, jak mi się też podobało, no to wiadomo, że no, jak Yoda mieczem operował, to było też coś, żeby to zobaczyć, więc nie wiem, no tak nie mam jednego ulubionego, z każdego czerpię inną przyjemność. O, więc ja tu nie mam takiego No, zwycięzcy. ale jeśli chodzi o muzykę, to chyba musimy się wszyscy zgodzić, że jednak Mroczne Widmo z Mołem. Ale A to nie, by no była muzyka muzyka. jest git, muzyka jest git. Że muzycznie Duel of the Fates jest najlepszym, to jest najlepszy pojedynek, jeśli chodzi o muzykę. Ja tutaj bardziej jak się zastanawiam nad jakąś techniką, czy tam szaleństwami, bo no też zupełnie... Nie, to tak. To Jada moim chyba z zdaniem to Sidiosem jednak nawet szarał. 6, ale muzycznie, no i nie oszukujmy się, Duel of the Fates wraca w trzeciej części i wraca też w sequelach, w materiałach promujących. No cóż. No od tego utworu nigdy się nie wyrwiałem, bo to jest moim zdaniem geniusz Williamsa. No tak, co prawda, jak o walki chodzi, to ja, wracając znowu do walk, to muzykę bardzo lubię i była tam wykorzystana, chyba mówię teraz o tym samym co Jediek, w walce Obiego z Anakinem, co nie? Tak, i to, chociaż to był tylko mały fragment, był wyższy fragment, dłuższy. Duel of the Fates był właśnie, jak Yoda z Palpatinem walczył już w Senacie. No cóż, te piruety jakoś mega mnie nie zachwycają, ale były nawet git. Znaczy ja piruety też lubię, na przykład po tym Wojna Klonów, nie będę też spoilerował, ale jednak przynajmniej ja, jak oceniam pojedynki, to jednak ta wartość emocjonalna. No ale właśnie, bo to jest Jednak. bardzo emocjonalne, jest dużo tego, ale ja tak zawsze zastanawiam, technicznie rzecz ujmując, no teoretycznie lepszym szermierzem był Vader. To i tak... On Tak. sobie jedną ręką operuje, drugą dusi i zabija, wyrzuca przez okno czy coś. Ale jednak te zwierzęce z Luka, jak wspomina o siostrze, to tak... i czuć tą mięsistość walki, czuć tą muzykę, czuć tą agresję u Luka. No i Vader w końcu odpuścił. Ale było widać, że chce tam wprowadzić cięcie w serce czy coś tam, kiedy krzyknął nigdy. Tak zaatakował jakby chciał. Tak, to w ogóle jest fajnie zrobione, interesujące, jeśli chodzi o grę świateł, bo gdy Luke stoi przy tej kolumnie, to połowę właśnie twarzy ma jasną, a połowę ma ciemną. Ja tu będę tym złym, ja mam cały czas wrażenie, że Vader momentami na pół gwizdka walczył, że jak Luke odpuszczał, tak, albo jak Luke miał przegrywać, to że on wtedy odpuszczał, on na tej zasadzie. No że ale ma- przecież syna się nie zabijano. No właśnie o tym chodzi, że momentami mam takie wrażenie, że no nie zależało mu na tym, żeby wygrać tę walkę, odbierając Luke'owi życie. No chociażby to rzucenie tym mieczem. Że też tak zachował się ewidentnie, żeby go obezwładnić, żeby go pokonać, ale nie zabić. A Luke jednak, tak jak mówisz, no tą zwierzęcą agresją próbował go zabić. No to w takiej walce też może zmienić no. jej dynamikę. No jeśli chodzi o filmy, no to no jednak ten 4. epizod, to Vader się trochę starał, chociaż ten pojedynek z Obi-Wanem, no nie porywa po latach, a w 5. epizodzie się bawił z Luke'iem i w 6. też się w miarę bawił. No bardziej tak dla zabawy to robił niż coś, bo nie chciał go tam skrzywdzić, żeby zdobycz Imperatora była cała. No nie wiem, agresję czy to... Vadera właśnie bardziej kojarzymy z gier i z Łotra na przykład, albo z serialu Obi-Wana. No właśnie z Łotra, tej końcówki, gdy idzie tym korytarzem i tak załatwia wszystkich. Mimo, że sam wielkim fanem tej sceny nie jestem, po latach, ona się nadal mi się podoba, po prostu nie jestem takim mega turbo fanem, to jednak tak, no jednak Vader
jak pszczelarz starszy podrośnie, to polecam grę Jedi Upadły Zakon. Tam też ma swój występ Vader i też robi wrażenie. No nie będę więcej mówił dalej. Ale jednak moim zdaniem, im mniej Vadera, tym lepiej, bo jednak robi ten strach. I jak tym bardziej, że nie Jedi go jeszcze widzą. I tego chodzącego, właśnie taki czołg wkurzony na wszystkich, biega z czerwonym mieczem. No jeśli chodzi o filmy, no to no, Vader nie pokazał swojej siermierki, chyba, że zakładamy, że Anakin już na Mustafar jest Darthem Vaderem, bo teoretycznie jest, bo go Palpatine nazwał, tak? No to w trzeciej części pokazuje swoją umiejętność. No tak, no a później jeszcze miał okazję, żeby się podszkolić, zmieniając, że tak powiem, odrobinę styl przez to, że już był półrobotem. No i troszkę tych Jedi wyrżnął w międzyczasie, więc tak, zanim spotkał się z Tak, Luke'iem. to jak wszyscy są zainteresowani, a już widzieli gry i książki z Vaderem, to polecam komiks Czystka, Purge się po angielsku nazywa, gdzie spotykają się Jedi i tak organizują się, jak sprzątnąć Vadera i Vader się tam pojawia i walczy z tymi wszystkimi Jedi. Polecam wszystkim ten komiks. No, już zanotowałem. Przez cały komiks walczy, czy po prostu knuje Tak i się- śledzi? Vader to jest, spotykają się właśnie Jedi na Kessel, tym słynnym Kessel. Aha, 12 I- parseków. I to są czasy jeszcze rozkazu 66, są jeszcze klony. I Vader się tam pojawia. I ci Jedi próbują sprzątnąć Vadera. No wiemy wszyscy, jak to się kończy, ale no panele komiksowe są super. Zapisane. Okej, to dobrze. Coś jeszcze o walce pszczelarzu? No cóż, no Sidious tam walił piorunami, no, czy tam grytami, nigdy nie wiem jak to się wymawia, w Luke'a, ale tak naprawdę to gdy Impa walił tymi piorunami w Luke'a, to Luke'owi nie było widać kości, a gdy już Vader go wziął, to już od razu kości i tyle. Znaczy to pewnie też chodzi o siłę, No Tych co chwilę tam piorun. zwiększał siłę, tak chyba. bo jednak bardziej Palpatine chciał mu dać nauczkę i potem dopiero chciał go tak zabić. Gdy mówi tam Young Skywalker, you will die. A co innego Vader, no bo jednak Vader chciał go sprzątać, to Palpatine się tak odpalił na maksa. Tym bardziej, że Vader był okaleczony i jednak też pokazanie tych kości też miało jakieś znaczenie. Gorzej, jak w edycjach specjalnych Vader krzyczy no i no, i jak Palpatine strzela piorunami do Luka, to trochę to tak wybija z rytmu i z powagi sceny całej. No ale tak. Zresztą się zgodzę, no Palpatinowi aż tak nie zależało, bardziej pokarać i pokazać potęgę ciemnej strony. Tym bardziej, że nie użył miecza świetlnego. Może liczył, że pod końcówkę życia jeszcze zmieni decyzję. Tak, to też w ogóle jest pokazane, jako chodzi o ciemną stronę, gdy Palpatine widzi miecz Luke, że o, przestarzała broń Jedi. Nie mówi, że Sithów też. No Więc właśnie, też to się nas też się tych tak dziur, w zdziwiłem. sensie, to nie była dziura w tamtych czasach, gdy kręcono epizod 6, potem jak Sithowie też mieli miecz, no to George stworzył przypadkowo kolejną dziurę fabularną. Ale może po prostu chciał z niego zakpić, że niby Sithowie robią lepsze czy coś. Pewnie tak, no to nie będę się kłócił, no bo też lubię czerwone miecze świetne i Sithowie walczący też są fajni. Tym bardziej, że oni mają w ogóle inny styl pojedynkowania się. Oni pozwalają sobie na agresję. Z takich Jedi, którzy mogli sobie na coś pozwolić, to Windu, który miał ten swój styl, gdzie kontrolował tą ciemną stronę, żeby się nie uwolniła i walczył bardziej agresywnie. Dlatego też pokonał Sidiousa. A tak technicznie, teoretycznie, całkowicie, gdyby Luke przeszedł na ciemną stronę mocy, co z zasadą dwóch? Pewnie by zabili musieliby kogoś Vaderka. sprzątnąć. I pewnie chodziło o Vadera. No bo właśnie No tak bo Vader to okaleczony, dość jasno słabszy. wynikało z tego, prawda, że to raczej on straci. To nie No, będzie w- ojciec z W synem. starym kanonie, w tym komiksie Mrocznym Imperium, gdzie Palpatine wraca, no to Luke przechodzi na ciemną stronę i tak samo myśli, że on przechodzi tak na ciemną, ale nie do końca, bo chce ocalić galaktykę i siostrę i szwagra. Czyli generalnie to Vader był na najgorszej pozycji. Tak. No bo mamy okaleczonego cyborga, no nie w podeszłym wieku, ale już ma swoje lata.
i nie walczy, tak, a po drugiej stronie jest młody, obiecujący syn wybrańca, który jedyne co stracił to rękę, ale nadal umie się pojedynkować i ma większy potencjał. Wtedy. I ciągle lubi się wkurzać. No tak, to impulsywność Luka to no, podoba mi się, tylko mógłby się w końcu ogarnąć i przestać się najpierw działać, a potem myśleć. No ale cóż, no nie ma się za dużo czasu na myślenie, gdy się uderza i Vader mu to przeszkadza i od razu trzeba się lać. To Tak, w ogóle to ludzie też o tym zapominają, że no Luke też człowiek i jest porywczy. No gdyby nas też tak wyprowadzono z równowagi, to też nie myślimy. no poza tym to jednak dość młody chłopak. Jednak ten instynkt działa. Co też trochę w Asoce w Wojnach Klonów widać. Że Asoka też trochę jak Anakin działa. No, jak się ma takiego mistrza, który, który wbrew pozorom nie jest aż tak dobrym dowódcą i pilotem, bo albo coś rozwali, jakiś okręt, albo te klony prowadzi na bardzo ryzykowne akcje, gdzie tylko fabuła ratuje to, że klonom się udaje coś osiągnąć. No cóż, kiedyś pamiętam, że był odcinek, że mieli ten statek niewidzialny i zamiast polecieć i dać żarcie tym gościom na planecie, to po prostu od razu, a lepiej atakować. I ten jeden, jakiś inny klon tłumaczył drugiemu, że przyzwyczaj się, bo Anakin Skywalker tam chyba zawsze zmienia plany, coś takiego. Tak, no to się też śmiesznie ogląda, jeśli mówimy o całą wiedzę z uniwersum, gdzie Obi-Wan siada z Luke'em w tej chatce i opowiada mu, że był najlepszym pilotem w galaktyce. A co widzimy Anakina u sterów, to jak ma jakiś plan, na przykład jak Obi-Wanowi te bazdroidy się rzucają w Zemście Sithów, to zaczyna strzelać. Wojna Klonów też ma tam swoje akcje, czy jak ląduje tym okrętem, niewidzialną ręką, w sensie nie swoim, tylko już jak kieruje tym okręt Grimgravesa, to też tą wieżę strącił. No, chociaż nie miał aż tyle dogadałem, bo jednak była połowa statku. Pilotem dobrym, ale strategiem to już... No... To już Na do pewno omówienia. najsilniejszym Jedi. O. No, raczej nie niż Yoda, ale przynajmniej dopóki jest Anakinem, to raczej Ale nie. właśnie, to Znaczy, był silniejszy od jeśli- Jody, czy nie? Ale jako Vader raczej tak, ale jako Anakin to Ale wątpię. jako Vader nie był już Jedi. Znaczy, jeśli zakładamy jednak to wybrańce i tą ilość midi-chlorianów nieszczęsnych, no to jest silniejszy. A bez midi-chlorianów to chyba Yoda. Raczej. Jeśli chodzi o czyste pojedynki, to pewnie Yoda. I taki Znaczy, no, o moc. Przepowiednia wymusza na tym, że jednak Anakin jest silniejszy. No tak. Ale nie tylko przepowiednia, ale też cała oryginalna trylogia, gdzie na przykład Obi-Wan opowiada, że no, młody uczeń Darth Vader wyłapywał tych Jedi. No tak, on tam pokazany jest jako faktycznie skuteczny łowca, więc tropiciel. Ja sobie tylko mam jedną ciekawostkę na sam koniec, przeglądając ten świat Gwiezdnych Wojen, kronikę ilustrowaną, dowiedziałem się, iż to właśnie przy tym epizodzie Yoda zachęcał do czytania hasłem Read and the Force is with you, więc tak korzystając z tej okazji chciałem powiedzieć, że nawet Yoda zachęcał do czytania. O, to też powiem o ciekawostki. W sumie to nie aż takie ciekawostki, bo jak porównujemy to edycję specjalną z oryginalną wersją, to w oryginalnej nie ma tej wstawki CGI śpiewającej w palcu Jabby ze stworami, tylko jest właśnie utwór Laptinek. I teraz ciekawostka. Napisał go Joseph Williams, czyli syn Johna Williamsa. Tylko Joseph Williams jest wokalistą Toto. O, tak. To tutaj pochwalę się tą niszową wiedzą. Tak samo jak Kursant i Nabu zobaczyliśmy. Znaczy, najpierw Kursant w edycji specjalnej, po raz pierwszy właśnie, a nie w epizodzie pierwszym. Jeśli jak mówimy o kolejności wychodzenia filmów. No i mam problem też z Anakinem, ale to jest taki mieszany problem, bo jednak Sebastian Shaw jako Anakin w oryginalnej wersji ducha jest bardziej sensowny, bo tak widzimy Anakina, teoretycznie przechodzi na jasną stronę pod koniec filmu i widzimy starszego pana, a z drugiej strony mamy Haydena Christensena, który został tam wklejony i w ogóle to jest jakieś, on nie stał wtedy na planie, tylko to i nagrywał się jako duch, tylko po prostu to Lucas go wyciął skądś z jakichś zakulisowych fragmentów. Tylko właśnie mamy Anakina teraz. Mieliśmy w Asoce na przykład i jego ducha i jednak ten młodszy duch bardziej działa, jeśli chodzi o współczesne materiały, bo jednak widzimy tego Anakina.
No tak, no to jest dowód na to, że Sithowie poszli krok dalej i ten ich duch jest duchem z najlepszego wieku, z najlepszej formy, a nie z momentu śmierci. I No, też tutaj najładniejszy. bym polemizował, bo Sithowie nie mają duchów. To po prostu był takie o Lukasa. A, okej, czyli to już tak, czyli tutaj jest dowód na to, że faktycznie nie był tym Sithem, a na 100% został Tak, Jedi. 100% Jedi. I to jest edycja, mówię, jak rozmawialiśmy już przy epizodzie 4, że o edycjach specjalnych można dużo powiedzieć, no to jednak, czy to otwarcie właśnie, dodanie okien w mieście w chmurach, czy właśnie końcówka 6, robi robotę. Z tym Anakinem miałem problem, no dopóki nie zobaczyliśmy go w późniejszych produkcjach, już w Asoce na przykład. Jak zrobili tego Maxa Rebo i tak dalej? Ten utwór był wymyślony przez nich? Ten, który śpiewali u Jabby, czy... Na się to zadajmy pytanie, oglądaliście wersję tą na Disney+, Tak, czyli z tym Jedi Rock, z tym CGI, to zgadza Max się. Rebo grał stopami. To Max Rebo to jest kukiełka, tak. Max Rebo to jest kukiełka, bardzo fajna. To jest chyba jeden z najbardziej ulubionych obcych, tak, memicznych. No Bo ładny jednak, jest. no, tak, głównie grał stopami. To są stopy Maxa Rebo. No Kolejna i ten zagadka zespół bardzo rozwiązana. znany uniwers, no Max Rebo Band. Serduszko trochę bolało, bo nie znamy jego losu po księdze Boby Fetta Cóż, i obawiam się najgorszego, oby nie. a co, był w księdze Boba Fetta? Bo ja już nie Tak, był, pamiętam. był w księdze Boby Fetta. W On którym tam odcinku gra, pamiętam? jak są w kantynie. Aha, wtedy, To gra sobie gdzie... w tle, w tej twilekance właśnie, w tym coś chyba sanktuarium nazywało, bo to była Mos Espa. Nie chcę nikomu zdradzać, ale chodzi o ten, który potem... Znaczy nie wiemy co się dzieje, o. Nie znamy jego losu, najłagodniej mówiąc. I tyle dobrego. Nie ma wpisane A chodzi o to, najgorszego. co zrobiło, po prostu wyleciało w powietrze? O tą Tak. kantynę? I ludzie się po prostu bali, że no Maximo zginął, ale póki nie ma wpisanej daty śmierci na Wikipedii, To nie, miejmy to nadzieję, żyje. że nie. Oby mu się nic nie stało. No Maximo jest uwielbiany przez wszystkich, no. Przede wszystkim znany muzyk w galaktyce, no i jeden z ulubieńców fanów Gwiezdnych Wojen. Jeśli chodzi o design obcych i w ogóle, to jest taki wyluzowany jazzman, no. No ładny. Jeszcze wystarczy mu założyć jakąś czapkę z daszkiem i okulary i już wygląda śmiesznie. I fajny nos miał. No, taka la trąba, taki słonik trochę na No nogach. tak. No cóż, jeszcze w sumie wiemy, co się działo z nim po 9 części w tym Dniu Życia w wersji Lego. No ale to Ale to świat jeśli chodzi Lego. właśnie o ten, no właśnie, świat Lego, który no częściowo nam dużo podpowiedział, jeśli chodzi o przyszłość sagi, ale o tym też można kiedyś porozmawiać. No to z chęcią poproszę, żeby o co chodziło z tą przyszłością sagi, na przykład na Facebooku tam. Znaczy się to tak rzucę, gdy rozmawiano, że właśnie tam Rey tworzy zakon i Poe szkoli tam pilotów i to wszyscy tak, no nie można uznawać produkcji Lego za taki 100% kanon, o. Czy to właśnie mówiliśmy o czasach przed Disneyem, czy teraz w Disneyu. Ludzie sobie dopowiadają, no dopiero rok temu ogłosili film z Rey. No nie można, ale zawsze można myśleć i Tak, podejrzewać. Tak, W końcu Lego też może być jakąś tajną zapowiedzią, tak jakby. Tak, to między wierszami można dużo wyczytać. Tym bardziej, że no zestawy Lego czasem wyciekają wcześniej niż sam film, na przykład jak wygląda. Albo niektóre zestawy pojawiają się, a ich w filmach nie ma, jak na przykład w ostatnim Jedi jest zestaw Lego z takim pająkiem, maszyną, a jego w filmie w ogóle nie ma. I jedyne co wiemy o tej maszynie to, że skończyła w grafikach koncepcyjnych. Okej. Ona skończyła w grafikach koncepcyjnych, a ja z naszej dzisiejszej rozmowy wyniosę to, że dopóki nie ma daty śmierci na Wikipedii, dopóty nie mamy pewności, ktoś żyje w naszych sercach. I teraz spytam, co byście jeszcze chcieli na koniec dodać, bo godzinka już minęła, więc po kolei. Miłego dzionka, dużo zdrówka i gwiezdnowojennej zabawy. No i nie wiem, jeśli lubicie na przykład Maxa Rebo, to żebyście dostali jego figurkę albo przytulankę. No, ciekawa wypowiedź, teraz Jedi'ka, twoja kolej. Obejrzyjcie wszystkie wersje oryginalnej trylogii, jakie są możliwe. Moim zdaniem w sumie tego nie zmienię, to jest najlepsza trylogia ze wszystkich.
I tak osobiście najlepsze zakończenie danej trylogii. Wiem, że podpadam fanom Zemsty Sithów. Po prostu to nie jest mój tak jakby ulubiony film, bardziej jednak cenię sobie personalnie Powrót Jedi. No, dziewiątka jak zakończyła trylogię, a tym bardziej sagę, to mieliśmy nie wracać, ale samo się ciągnie na język. No cóż, tak No. jakby nic tam nie mówili, żadnej fajnej melodii, gratulowania sobie po prostu przytulas i tyle. Nie, to o dziewiątce to będziemy rozmawiać. To pewnie z 3 godziny można było to Jeśli nie dłużej. nieprzyjemnego. Ale nie, no, oryginalna trylogia nas jest świetna i na przykład gdyby tylko ona istniała, to cały świat by nie stracił. Znaczy, no, fani Wojen Klonów by stracili najwięcej. Ale jeśli chodzi o filmy, no to dla ludzi to zawsze będzie oryginalna trylogia, czy tego chcemy, czy nie. Zawsze to będą X-Wingi, zawsze to będzie Darth Vader, zawsze to będzie Palpatine, TIE Fightery, Han Solo, Leia i Luke od z tego nie zielonym uciekniemy. mieczykiem. I od tego nigdy nie uciekniemy. To też jest efekt tego, dlaczego powstało, dlaczego Przebudzenie Mocy wygląda jak wygląda. Albo jak na przykład mały kryzys tożsamościowy mają teraz Gwiezdne Wojny, gdzie wszystko się dzieje w oryginalnej trylogii i ciągle widzimy te same twarze i galaktyka znowu zaczyna być mała, bo każdy każdego zna. No. Miejmy nadzieję, że jak chodzi o ten film o Rey, to żeby przynajmniej był trochę lepszy niż dziewiątka. Żeby dało się na niego pójść do kina i może, jeśli się tam Max Rebo pojawi, to się okaże, że jeszcze to nie koniec jego przygód. A może No on tak. będzie jakimś tajnym rebeliantem, który się okaże, że przez całą sagę jest szpiegiem rebeliantów i tak dalej. I to on wykradł plany, tak naprawdę. No to gdyby robił 9. epizod Colin Trevorrow, to pewnie by tak wyszło. Kto oglądał nowe Jurassic Worldy, to by wiedział, o czym mówię. Tu chyba jesteśmy jeszcze w plecy, bo nie obejrzeliśmy nowych Żadnych. światów, więc To jak już tak mówimy, gdyby Colin Trevorrow robił 9, tak jak robił Jurassic Worldy, ja się nie chcę spoilerować, kto nie ogląda Jurassic Worldy, tylko gdybym miał to przejść na Gwiezdne Wojny, to na przykład pod koniec 9 okazałoby się, że za wszystkim stał Sebulba. Tak o, tak znikąd, tak. Gdybym miał za tym tak, wszyscy Sithowie, kontrolowanie wszystkiego, stałby Sebulba, więc Fajnie było. Taka trochę No, bardziej ale komediowa wersja. Na święta, na święta on by mógł zrobić. Colina Trevorrowa Kennedy wyrzuciła i zatrudnili Abramsa. No i z dwojga złego, no to w sumie już niech będzie ta 9, jaka jest teraz. Ale gdyby Sebulba stał za wszystkim, to może to by było próba Byłoby zemszczenia się na śmiesznie. Anakinie. Byłoby śmiesznie. Za ale to, że by przegrał dobrze wyścig. sądziło o tych filmach. no tak. I Że tak naprawdę, sorki, jeszcze żyć przerwę, że tak naprawdę wielkim mistrzem Palpatina nie był ten Plagueis, tylko w sumie był Plagueis, ale mistrzem Plagueisa był Sebulba, który ostatecznie przeżył i tak naprawdę chce się zemścić na wszystkich, którzy wygrali z nim wyścig. odpływamy już tak daleko, że myślę, że Że powoli trzeba to kończyć. zrobić po prostu na oddzielny filmik. Więc ja, jeśli Jedajka jeszcze nie ma już nic do powiedzenia, chyba że masz jeszcze coś, to dopuszczam cię oczywiście do głosu, jeśli nie, to będę żegnał. Nie. Tylko mówię, lubcie wszystkie filmy, lubcie to, co lubicie, nie wchodźcie w innym. Nie wmawiajcie wszystkim innym, że nie powinni lubić danych epizodów, a będzie dobrze. I to mówi fan oryginalnej trylogii. Tym pozytywnym akcentem kończymy. Ja tylko przypominam słowa Jody. Czytajcie i moc wtedy będzie z wami. A wszystkich zachęcam do subskrybowania naszego podcastu, bo jeszcze kilka razy co najmniej się spotkamy. I subskrybowanie Jedi'a. Dokładnie. Dzięki. Do zobaczonka. Cześć.